Na warsztacie mam tym razem przedwzmacniacz firmy Luxman, model C5000A. W tym przedwzmacniaczu zastosowano najlepszej klasy komponenty, jakie były w tamtym czasie praktycznie dostępne. Jakość zastosowanych elementów, jakość wykonania, konstrukcji i projektu wykazuje na to, że księgowi tutaj nie mieli nic do powiedzenia, tylko i wyłącznie była to praca czysto inżynierska. Nie przejmowano się praktycznie, jeśli chodzi o koszty produkcji tego urządzenia. Wykonanie perfekcyjne. Przedwzmacniacz w teorii jest sprawny, jak większość rzeczy, które do mnie trafia, czyli wszystko działa w teorii dobrze. Nic nie przerywa, nic nie trzeszczy. Ale co jest tak naprawdę w rzeczywistości, obejrzycie w dalszej części filmu. Ja tego przedwzmacniacza jeszcze tak naprawdę dokładnie nie rozkręciłem, jeszcze go nie podłączyłem i na razie nawet go nie będę podłączał, bo nie ma to sensu. Z tego co wiem, wzmacniacz jest teoretycznie sprawny. Natomiast był już tutaj dłubany, ma poharatane śruby od panela przedniego, ma poharatane śruby od modułów montowanych wewnątrz, również jest już tłusty, wypsikane ma przełączniki, wypsikane potencjometry, zanieczyszczony jest w środku, więc tak naprawdę dobrze nie może działać, ponieważ wiadomo, że gdzieś wystąpi na pewno jakiś niekontakt ze względu na jego wiek i zanieczyszczenie. Tutaj są takie śmieszne przełączniczki. Teoretycznie wyglądają jak przełączniki, ale są to tak naprawdę tylko i wyłącznie sterowniki, czy tak zwany Remote Control Switch do przełączników, które znajdują się w innej części tego wzmacniacza. Jeśli chodzi o wykonanie, tutaj jest wszystko z pełnego aluminium, zero elementów plastikowych w gałkach, wszystko jest zrobione pancernie. Nawet jak przełączamy sobie, to opór przełącznika nie jest taki miękki, że można sobie pozwolić na to, żeby się coś wygięło. Jest po prostu betonowo wykonany. Piękna konstrukcja, piękna rzecz. Teraz czas zajrzeć do środka. Kilka słów o konstrukcji tego pięknego urządzenia. Po zdjęciu drewnianej obudowy mamy elementy z pleksji. Pokrywka jedna, pokrywka druga. Tu jest taki blokowy schemat narysowany, jak ten przedwzmacniacz jest zbudowany. Są tutaj dwa otworki, z tego względu, że jest wymagane troszkę wentylacji, ponieważ tutaj mamy dwa moduły do zasilaczy. Po zdjęciu pokryw możemy zajrzeć do środka. Cała konstrukcja wykonana modułowo, prawie cała konstrukcja, ponieważ te elementy nie są oczywiście już tak łatwo demontowalne. Po odkręceniu śrubek od spodu można wyjąć poszczególne moduły. Tak jak wspominałem, te wszystkie tutaj przełączniki, które mamy na panelu przednim, to są tak zwane sterowniki. Natomiast mamy tutaj przedłużacze w postaci takich prowadnic. I te przełączniki sterują dopiero przełącznikami rzeczywistymi, które znajdują się na płytkach, przykładowo preampów, czy jakichś torów wejściowych, czy filtrów. Tych przełączników jest tutaj ogromna ilość, jeśli chodzi o wnętrze tego urządzenia. Całość jest tak zrobiona, że załóżmy od jednego przełącznika są przeprowadzone dwie tasiemki i jedna tasiemka jest na przykład dla kanału jednego, druga dla kanału drugiego. I w ten sposób rozwiązano problem tych wszystkich przełączników, tak żeby skrócić minimalnie drogę sygnału. Tutaj mamy potencjometr głośności, jakieś inne elementy, trafo sieciowe. Na tylnym panelu znajdują się również przełączniki obrotowe, które nie wiem do czego służą, bo jeszcze nie zaglądałem, nie analizowałem budowy tego przedwzmacniacza. Nie mam czasu na takie rzeczy, żeby znać obsługę, analizować schematy, budowę. Po prostu sprawa jest prosta. Mam go doprowadzić do stanu używalności, maksymalnie do stanu perfekcyjnego i po prostu oddać klientowi lub sprzedać. Zależy, czy to jest moje urządzenie, czy ktoś mi zleci wykonanie serwisu w danym urządzeniu. Nie mam czasu się zagłębiać w budowę takiego urządzenia. Nawet ktoś tutaj zadał mi pytanie, czemu nie zrobię filmu, jak pokazuję, jak naprawiam, z analizą schematów, wykrywania usterek na płytkach. Po prostu nie mam na to czasu, nie bawię się. Pewne rzeczy robię bardzo rutynowo już, po iluś latach pracy. Robię przede wszystkim Luxman, Sansuj, Accuphase i w pewnym momencie, jeżeli ktoś mi przynosi do naprawy, dajmy na to Sansuya 9090, to ja już mam go tak rozpracowanego, że mi są schematy do niczego niepotrzebne. Po prostu przy danej usterce wymieniam dany element lub naprawiam określoną rzecz i zamykam temat. Nie bawię się w analizy poszczególnych bloków, konstrukcji i działania danego urządzenia. Zajrzymy teraz z drugiej strony preampu.
Z drugiej strony wygląda bardziej ubogo. Tutaj jak widać są te właśnie elementy sterujące, czy naciskane, czy kręcone, czy przełączane lewo-prawo. Stąd wychodzą po dwie tasiemki i później się rozdzielają na kanał lewy i na kanał prawy. Tutaj wszystko jest jakby zrobione w starodawnej technologii, tak jak się kiedyś robiło komputery, załóżmy, były złącza krawędziowe i moduły. Także muszę przystąpić do demontażu wszystkiego, żeby teraz każdy przełącznik naprawić, każdy wyjąć, wszystko musi być rozebrane na drobny mak, tak naprawdę. Zastanawiam się, w co ja się wpakowałem. Po co mi była taka robota? To jest widok preampa, tylko bez przedniej ramy. To wszystko po prostu się rozsypuje na kawałeczki. Jak tu nie pomylić tych wszystkich wąsów? Masakra, powiem Wam, masakra. Wszystko teraz będę musiał poznaczyć flamastrami, żeby tutaj nic nie pomylić. Każdy moduł wyjmować po kolei, naprawiać moduł po module, bo inaczej się tego po prostu nie da ogarnąć. Albo zrobię 100 zdjęć i wtedy będzie łatwiej. Tu na przykład jest tasiemka, przełącznik. Są dwie tasiemki do dwóch tych prawych modułów. Tu z tego przełącznika znowuż idzie do tych dwóch prawych modułów. W tym momencie, kiedy odlutuję jeden przewodzik, ten tutaj, to będę mógł wyjąć te dwa moduły razem z tymi dwoma przełącznikami. Ale co dalej? Tutaj tych wszystkich tasiemek jest ogromna ilość. I co ciekawe, to można później z tymi przełącznikami tak powalczyć, że one będą w zupełnie innym miejscu. Był tu, później można to wszystko zamienić. No nie do końca wszystko, ale częściowo na pewno, ponieważ ograniczeniem są tutaj długości tych przedłużaczy. Fajnie to wygląda, przyznacie pewnie. Ciekawa konstrukcja. Na szczęście jest jeden plus, że te elementy tutaj, przedłużaczy, się po prostu rozłączają i można je spokojnie odpiąć od przełączników. Przystępuję do ciężkiej walki. Płytki zasilaczy. Na tych płytkach prawdopodobnie wszystkie kondensatory będą do wymiany. I w ten sposób są skonstruowane płytki pionowe, które mają właśnie te przełączniki na przedłużaczach. Każda płytka będzie oddzielnie naprawiana, tak żeby niczego nie pomylić. Tu jest jakiś taki element, jakiś filtrujący z przekaźniczkiem. Przekaźnik zapewne do wymiany może mieć styki już zanieczyszczone. Tutaj następny pakiet i tu można spojrzeć. Te naklejki powinny być czyściutkie, bielutkie, ładniutkie. One są całe nasączone olejem. To jest tłuste i mokre. Natomiast w tym miejscu naklejka jest idealna. Ten przełącznik nie był niczym pryskany. Akurat pryskanie takiego samego sterownika nie ma sensu, ale również te elementy też są wypryskane różnego rodzaju środkami chemicznymi. Jeśli chodzi o potencjometry, to jest potencjometr balansu bardzo dobrej klasy, potencjometr firmy Matsushita. Analogicznie tak samo potencjometr głośności również Matsushity. Czasami w AccuPhase'ach trafiają się tego typu potencjometry. Oczywiście jeśli chodzi o złącza, to wszystko jest złocone, prawdziwe złocone, a nie tak jak dzisiaj zazłacane. W ogóle to są trzy takie terminy: złocenie, pozłacanie i zazłacanie. Zazłacanie to jest tylko taką warstwą, żeby tylko było widać, że niby jest złote, można dosłownie palcem to zetrzeć. Pozłacanie to już jest taką grubszą warstwą, a złocenie to już jest chyba bardzo, bardzo grubą warstwą, rzędu nawet, nie wiem, jakieś tam ułamków milimetra. Nie wiem, czy nie pomyliłem, ale są trzy takie terminy związane ze złoceniem, czy zazłacaniem, czy pozłacaniem wszelkiego rodzaju elementów. Reszty części na razie nie ruszam. Jest tutaj dużo tego. Najwięcej jest na tych dwóch płytkach przełączników.
Na razie skupię się na przygotowaniu tych modułów, które tutaj zostały wymontowane. Pokażę Wam tutaj taką troszkę może nieudaną ingerencję osoby, która próbowała coś w tym preampie zrobić. Jest tutaj przekaźnik dość bardzo nietypowy firmy Takamisawa, czy Takamisawa, zależy jak to pewnie mówi. I ten przekaźnik już też próbował tutaj otwierać. O, nie wiem jak to będzie tutaj do pokazania. Ale tutaj już widać zostało coś wygryzione w tym miejscu. I ktoś próbował pokrywkę otworzyć. Prawdopodobnie styki tego przekaźnika są zanieczyszczone i on po prostu za każdym razem nie kontaktował. W związku z tym kwalifikuje się do wymiany, o ile takowy w ogóle gdziekolwiek kupię, albo trzeba go rozebrać i porządnie wyczyścić mu styki. Druga rzecz. Na drugiej płytce jest klej. Już Wam tu na którychś filmach tam wspominałem, że taki klej powoduje nieraz korozję po prostu elementów elektronicznych, miedzi i tak dalej. I tutaj łatwo to będzie zauważyć. Jest sobie tutaj kleik i proszę zobaczyć, tutaj są elementy zielone już. Elementy tutaj wyprowadzeń tego i tego rezystora są zielone. Ktoś już to próbował tutaj mocno skrobać i jakoś tam troszkę tego kleju wyskrobał. Dlatego ja po prostu nie kleję takich kondensatorów. Natomiast jeżeli są kondensatory poziome o dużych gabarytach, to rzeczywiście kleję, ale w taki sposób, żeby ten klej nie dotykał elementów innego typu niż ten kondensator. Analogiczna sytuacja jest tutaj. Nie wiem, no ciężko będzie mi tu pokazać. Ale również te rezystory, które znajdują się w tym miejscu, też już mają podkorodowane wyprowadzenia. Właśnie od reakcji chemicznej, która zaszła pomiędzy miedzią a tym klejem. Także te elementy typu kondensatory będą do wymiany, a klej całkowicie musi zostać oczyszczony. Tutaj mamy płytkę przewzmacniacza gramofonowego. Jedna sztuka oraz dla drugiego kanału druga sztuka. Z tych płytek wymontowałem już przełączniki przesuwane. Przygotowałem sobie już całą listę kondensatorów, które muszę zamówić do tego przewzmacniacza. Natomiast chcę Wam jeszcze pokazać wykonanie gałek. Gałka wykonana cała z aluminium. Potężna, ciężka gałka. Dużo pracy zostało w to włożone, zero jakiegokolwiek plastiku. Natomiast gałeczka do głośności. Waga z 15 deko. Wykonana z dwóch elementów. Pierwszy element to jest cały ten środek gałki i drugi element to jest pierścień. Tutaj z nadrukowanymi numerkami. I ten pierścień jest tutaj nałożony i zaprasowany w kilku punktach. Piękna rzecz. Naprawdę. Zasługuje na szacun. Takie kondensatorki też muszę gdzieś zamówić. One mają 1350 mikro z 1500, czyli tak jeszcze są w bardzo dobrym stanie. To jest wymiar Fi30 na wysokość 25 mm. Jeżeli w tych parametrach nie znajdę, to zamówię na przykład o pojemności 1800 mikrofaradów, na przykład na 80 albo 100 V. Chodzi o to, żeby dopasować je wymiarowo, żeby nie było tak, że mamy wielkie miejsce na kondensator, a w środku siedzi mały taki pipek, wypierdek. To jest przekaźnik, którego już pokazywałem, który już próbował ktoś go tutaj rozmontować. Wpisując w wujka Google, po prostu nie istnieje. On ma tutaj kilkanaście kopyt. Teraz będę miał może problem, może nie, ponieważ styki są ukryte gdzieś tam wewnątrz. Trzeba go rozmontować delikatnie i w jakimś cudem, sposobem te styki wyczyścić, ponieważ zapewne są one srebrzone i tak samo nie kontaktują jak przełączniki w tym przewzmacniaczu. Wymontowałem troszkę kondensatorów, część już mam wymienione. Te niestety miałem problem kupić, już pozamawiałem za granicą, akurat te przyjdą z Anglii. Wszystkie małe elektrolity wymieniam na Nishikon Fine Gold. Może nie jest to jakiś, nie wiem, sens wielki wymiany tych kondensatorów na FG, ale taką podjąłem decyzję. Pozamawiałem sobie w kilku miejscach takie kondensatory, ponieważ kupienie w jednym miejscu wszystkich wartości, a przede wszystkim wartość plus odpowiedni wymiar nie jest proste. Więc od kilku dostawców zamówiłem elektrolity. Tutaj jest taki pudełeczko z wymienionymi kondensatorami. Jak się je powącha,
to po prostu jest jeden wielki smród. Są sprawne technicznie, ale są po prostu rozszczelnione i śmierdzą elektrolitem. Jeśli chodzi o klej, klej koniecznie muszę usunąć. Tu mamy dwie płytki od zasilaczy. I teraz tutaj Wam pokażę jedną rzecz, którą już chyba wcześniej pokazywałem. Klej, który tutaj został zastosowany przez producenta, spowodował korozję elementów. Na tej płytce jeszcze to nie jest takie bardzo zaawansowane, natomiast na tej drugiej płytce już było zaawansowane, ktoś to już uskrobał, czyścił. Jeden rezystor został już tutaj wymieniony, prawdopodobnie odpadła mu nóżka. Ten rezystor też już nie jest oryginalny, też był wymieniany. Ten jeden oryginalny rezystor, który tutaj siedzi, ma tą nóżkę dość mocno skorodowaną. W związku z tym teraz jeden, drugi i trzeci będą wymienione na nowe. Analogicznie w tym miejscu nadgryziony i również ten jest troszkę nadgryziony. Jak również tu mamy rezystor 1,8 kΩ, który jest już taki nadpalony, czyli wychodzi na to, że łatwo to zauważyć, że te rezystory mają jedną barwę, jeśli chodzi o główne pokrycie, a ten tutaj w tym miejscu jest taki brązowy, czyli został przypalony. Jak również tutaj widać objawy korozji. I tu też jest to po prostu zielone. Więc ten jeden, drugi i trzeci rezystor będzie wymieniony. Nie wiem, czy jeszcze przypadkiem nie wymienię o tego tutaj 2,7 kg, ponieważ też już jest, odpadło kawałek tego skorodowanego tlenku miedzi. Te całe kleje trzeba zawsze wyskrobywać. Koniecznie. Nie używajcie żadnych klei. Przy tak małych elementach nie ma to najmniejszego sensu. Także przystępuję teraz tutaj do wymiany tych elementów. Tutaj też już widać, tu jest kawałek wyprowadzenia podsynowanego, a w tym miejscu mamy wszystko zeżarte. I tu zeżarte, i tu jeszcze jest też dioda nadgryziona. Ale diodę wyjmę, oczyszczę, pocynuję i zamontuję z powrotem. Nie będę półprzewodników tutaj wstawiał nieoryginalnych, skoro są wszystkie w oryginale. Tutaj analogicznie przy tych dwóch kondensatorach 330 mikro, proszę bardzo, nadgryzione, nadgryzione, nadgryzione. Teoretycznie można oczyścić i tak prawdopodobnie zrobię. To dotyczy płytek tutaj zasilających. Część kondensatorów, jak tutaj już widzicie, jest wymienionych na Nishikony nowe. Resztę zamówiłem, bo nie wszystkie wymiary mam. Jeżeli kondensator w oryginale miał wymiar tutaj na przykład 12,5 mm, to zastosuję o takich samych gabarytach jak w oryginale. Oczywiście przy współczesnej technice będzie on na wyższe napięcie, ale nie chcę tu wkładać kondensatorów na przykład 8 mm albo 10, bo to później brzydko wygląda. Dlatego tego typu kondensatory zamówiłem za granicą, ponieważ nie mogłem u nas znaleźć odpowiedniego wymiaru. Były o 5 czy tam 10 mm mniejsze, a to musi być tak jak w oryginale, tak żeby nie dość, że działało, to jeszcze wyglądało na fabryczne. Mój sposób na usunięcie tego kleju jest taki, że można go usuwać za pomocą rozpuszczalników różnego rodzaju, organicznych, ale również można użyć tutaj nagrzewnicy gorącego powietrza. Ustawiam sobie temperaturę max 250 stopni Celsjusza. Podgrzewam taki klej. Niestety niektóre kleje są dość mocno oporne na podgrzewanie, ale większość udaje się łatwo usunąć. Ten klej po prostu się tak troszeczkę będzie później po tym podgrzaniu wałkował i w sumie akurat w tym Luxmanie jest to dość trudne, ale można go łatwo w ten sposób usunąć, przynajmniej tą grubszą warstwę. Chodzi o to, żeby pozbyć się kleju, ale nie uszkodzić płytki, jak również nie zedrzeć tych napisów, które tutaj są zrobione. Oczywiście czasami po takiej operacji jakiś tam ślad zostanie, jakiegoś małego drapnięcia, ale nie będzie to aż takie widoczne. No i ten klej po prostu tak sobie
odpada. Tyle, co mi się udało usunąć, to już usunąłem. Resztę można zrobić za pomocą chemii. I powoli w ten sposób się pozbędę tego, co jest tutaj bardzo szkodliwe dla urządzenia. Zauważyłem, że na różnych forach internetowych piszecie, że używacie do wszelkiego czyszczenia izopropanolu. Ja powiem szczerze, do czego używam izopropanolu. Do typowej elektroniki nie używam go w ogóle. Używam całkowicie innych środków chemicznych. Jeżeli już używam tak zwane ISO, jak to określacie na forach, to tylko i wyłącznie do czyszczenia optyki w głowicach laserowych. Ok, tak wygląda płytka po wyczyszczeniu. Zero śladu kleju. W ten sposób pozbywam się takiego czegoś jak szkodliwe substancje klejące. Prace, które mogłem na tą chwilę wykonać, wykonałem. Więcej nie zrobię, ponieważ brakuje mi kondensatorów, na które oczekuję. Wymieniłem tutaj rezystory, te, które były nadgryzione przez korozję, na 1% o mocy 1 W. Dawniej 0,6 W było praktycznie wielkości dzisiejszego 1 W. Jak widać. Rezystor 1,8 kg na jednej i na drugiej płytce, które było widać, że się bardzo mocno grzeje, dałem na podstawce ceramicznej, na tulejkach, tak żeby miał lepszą cyrkulację powietrza, żeby miał lepsze chłodzenie. Klej oczyszczony. Identycznie zrobiłem na obu modułach, czyli wymieniłem te same rezystory. Na jednym bloku i na drugim. Niestety więcej nie zrobię. Tak jak mówię, czekam na części. Części będą za kilka dni. Wtedy będę miał już 2 moduły zasilacza gotowe. Część modułów mam już gotowych. Tu na przykład jeszcze nie są gotowe takie moduły, gdzie mamy po X przełączników. Fajnie to wygląda ta pajęczynka. Te właśnie wymontowałem z ramy. Teraz je sobie tutaj obok położę. I muszę przystąpić do prac związanych z tym, czego się już nie da wyjąć. Jest centralnie po prostu trwale połączone z ramą. Rama przedwzmacniacza wykonana jest praktycznie w większości z aluminium. Cała ta część, jedna, druga, trzecia, spód, przód, wszystko jest zrobione z aluminium, a nadawanego na czarno. Jedynie część, na której jest przymocowany transformator sieciowy, wykonana jest ze stali. Teraz czas na potencjometry, przełączniki i inne elementy, które znajdują się wewnątrz przedwzmacniacza. Przełączniczki oczywiście w stanie zanieczyszczenia maksymalnego już, ponieważ w tych przełącznikach nie widać zasadniczo elementów wykonanych ze srebra. Zresztą elementów wykonanych z mosiądzu, które są pokryte srebrem. Czarne, brudne. Do rozmontowania, do czyszczenia analogicznie te tutaj obrotowe. Tu jest jeszcze chyba przełącznik, ale nie wiem, do czego on służy. Nie wnikam w to. Też do rozmontowania. I wiele innych rzeczy do wykonania w tej właśnie oto ramie. Aby takie przełączniki wyczyścić, no trzeba je troszkę rozłożyć. Nie będę rozlutowywał tutaj tych wszystkich drucików, po prostu je rozkręcę. Warto jeszcze zaznaczyć sobie flamastrem, jak one są złożone, żeby się to nie rozleciało wszystko. Jedna kropka, 2 kropki, 3 kropki. Czyli ogólnie, żeby było wiadomo, że są 3 poszczególne sekcje. I jeżeli one są połączone, tak, są połączone przewodami, drucikami, to się nie rozlecą, ale w niektórych przypadkach można te sekcje
pomylić i wtedy robi się problem. No i tutaj jest jeszcze jedna kwestia. W tym urządzeniu są trzy długości tulejek. 1, 2 i 3. Z reguły te tutaj na samym końcu są najkrótsze. Najłatwiej pewnie wysunąć, chociaż ciasno siedzą. No, ciasno jest. Dość. Zapewne tego nie wyczyszczę w parę minut, więc można to zrobić w taki sposób, żeby te tulejki poszczególne nałożyć. Następnie skręcić. Przynajmniej będzie wiadomo, w jakiej kolejności było. Nieraz są takie przełączniki, które mają nie tylko 3 sekcje, ale na przykład 5, 6 nieraz. I tulejki są o różnych długościach, więc w ten sposób robiąc to można zaoszczędzić sobie później pracy. Rozmontowane. Teraz będzie można to troszkę porozginać, żeby się dostać do wnętrza tego super czystego przełączniczka. O. Tłusty, bo jak już wiecie, było tu wszystko wypryskane i oczywiście zanieczyszczony, zaśniedziały. Jeszcze do rozbiórki są dwa przełączniki. One są chyba od regulacji barwy dźwięku. Oczywiście mówię to o takich przełącznikach, które nie są wlutowane w płytkę. Mamy 2 sztuki. Analogicznie tak samo je rozłożę. Tu jeszcze między nimi jest zastosowany ekran. Myślę, że jakby zrobić tuning tego Luxmana, nie polegający tylko na wymianie kondensatorów, ale również wymienić w nim wszystkie rezystory, które pracują bezpośrednio w torze audio, z tych, które tu mamy zastosowane 5% na rezystory na przykład 5% albo 0,5%, albo nawet 0,1%, automatycznie poprawiłoby się nie tak brzmienie tego Luxmana, czyli bo charakterystyka audio zostałaby taka sama, ale zapewne na pewno poprawiłby się efekt stereofonii, czyli jeden kanał zbliżyłby się do ideału dla drugiego kanału. W momencie, kiedy mamy 2 kanały identyczne, uzyskujemy efekt głębi dźwięku. I w ten sposób właśnie aktualnie robię już 3. sztukę Luxmana końcówki mocy M6000. Pierwsza sztuka M6000 była to zwykła renowacja. Druga sztuka M6000 to już była lekka przebudowa. 3. sztukę, którą w tej chwili robię, to już będzie totalna przebudowa i tuning. Wymieniam w nim okablowanie audio, okablowanie NIS sygnałowe, okablowanie głośnikowe. Całe okablowanie będzie zamontowane firmy Audionote Kondo. Jeśli chodzi o przewody sieciowe, zastosowane będzie okablowanie ortofona klasy N7, jeśli o czystości N7 miedziane okablowanie. Wymieniam wszystkie, a dokładnie wszystkie rezystory pracujące w torze audio i w zasilaczu z 5% na 1% i większość kondensatorów, które nie mają nic wspólnego z audio, są to kondensatory filtrów zasilacza drobne na Nishikon FG. Ciekawy jestem, jak to zagra po tuningu, ponieważ pierwszy wzmacniacz naprawdę zagrał dobrze po renowacji, drugi rewelacyjnie po tuningu takim podstawowym, a ten trzeci to już ma być po prostu Rolls-Royce wykonany z niego. Gniazda wejściowe i wyjściowe głośnikowe będą WBT z najwyższych dostępnych serii. Ciekawy jestem, jeszcze dużo pracy trzeba, żeby go skończyć, ten wzmacniacz M6000,
ale myślę, że efekt będzie niesamowity. Przełączniki mam już wyczyszczone. Zdecydowanie inaczej one wyglądają. Zabezpieczyłem odpowiednim środkiem smarującym. No i teraz czynność odwrotna, czyli zmontowanie. Po zmontowaniu tych przełączników zajmę się wymianą kondensatorów na płytkach, jak również jeszcze będę musiał wymienić, nie wymienić, a wyczyścić te przełączniki. Żeby to zrobić, trzeba je całe zdemontować z obwodu drukowanego, następnie potencjometry. Ale to będzie za chwilę. Wszystko zajmuje czas. Od razu się tego po prostu nie da zrobić. Godzina za godziną leci. Efektów jak na razie nie ma. Powiem, że jak wziąłem ten przedwzmacniacz do remontu od klienta, to mnie przerażenie ogarnęło, jak zajrzałem do środka, co ja takiego uczyniłem. No cóż, ale skoro się już podjąłem, no to nie mogę się z tego wycofać. Tym bardziej, jak on już jest w takim stanie, jak widać. Myślę, że wiele godzin jeszcze minie, zanim go zrobię. Ale efekty pewnie będą dobre. Niestety nie ja je będę oceniał, tylko użytkownik. I gotowe. Nówka sztuka nieśmigana. I teraz te. Też piękne, ładne, czyste i cudowne. Następne, a zarazem ostatnie dwa przełączniki obrotowe, które są oczywiście zamontowane na panelu przednim, wymontowałem. Jest tu też jedna dziwna rzecz. Do tej pory wszystkie tego typu przełączniki, dokładnie ten typ przełączników Alpsa, miał wykonaną tą ramkę z blachy stalowej, ocynkowanej na żółto. Tutaj producent sobie widocznie zażyczył i ramka wykonana jest z blachy mosiężnej. Widocznie chodzi tutaj o jakieś tam właściwości pewnie albo ekranujące, albo nie wiem. No tak to zostało zaprojektowane i jeszcze nie widziałem tych przełączników wykonanych z blaszki mosiężnej. Żeby je rozmontować, należy po prostu wysunąć ten element, jakby ośkę przełącznika. Następnie bierzemy sobie szczypce, odgina się blaszki na zewnątrz i płytka wychodzi do góry. Jeszcze troszkę bardziej odgiąć. I płytkę mamy wyjętą. I jak widać, troszeczkę również zostało to zanieczyszczone. Od razu tutaj łatwo zauważyć, gdzie chodzi element kontaktowy. Tu jest wydarte wręcz. No może nie wydarte. Jest to część powierzchni oczyszczona przez styki. Takie coś należy również bardzo dokładnie wyczyścić i zmontować. Przełączniczki wyczyszczone. Przy okazji jeszcze wyczyściłem ładnie te blaszki mosiężne, żeby przynajmniej już wszystko miało jakiś ładny wygląd. Były pokryte patyną, były takie sine, brzydkie. Teraz trzeba jeszcze zabezpieczyć te elementy, żeby były całe jakby zabezpieczone odpowiednim środkiem smarującym, po to, aby nie korodowały. Zaraz to wykonam. Mam tu taki, sobie przygotowałem pewien specyfik. W tym specyfiku zanurzam taki przełącznik i będzie już zabezpieczony przed korozją. Tak jak wspominałem wcześniej, że posiadam, nie wiem czy to na tym filmie, co teraz oglądacie, czy już na którymś innym, że mam ogromną ilość urządzeń na części. Aktualnie jest to około 300, może 350 wzmacniaczy i amplitunerów do rozbiórki. W związku z tym od tych urządzeń można ode mnie kupić części zamienne, nietypowe jakieś tranzystory, przełączniki, gałki. Jest tego ogromna ilość. Przede wszystkim są to produkty marki Sansui, Pionier, Rotel, Sony, Denon, jakieś Onkyo.
Ogólnie troszkę się tego złomu nazbierało. Więc jeżeli będziecie potrzebowali jakichś dziwnych, nietypowych elementów, to proszę wysłać zapytanie na maila biuro@retroaudio.pl. A jeszcze na koniec tego filmu dodam do opisu link do serwera, którego znają nieliczni. Ten link mają tylko ode mnie osoby, które prowadzą serwisy. Pod tym linkiem są informacje do pobrania na temat dostępności tranzystorów, układów scalonych oraz urządzeń przeznaczonych na demontaż. I tam będzie można sobie zobaczyć, jakie urządzenia są przeznaczone na części. Jeżeli do takiego urządzenia potrzebujecie części, zawsze można wysłać zapytanie. Oczywiście nie do wszystkich urządzeń te części są wszystkie dostępne, ponieważ po wielu sprzętach zostało już tylko wspomnienie, ale jeszcze niektóre elementy do nich posiadam. I prawie gotowe. Jeszcze trzeba tylko lekko zagiąć te blaszki z przodu. I przełącznik jest jak nowy. Jeszcze druga sztuka. Tutaj nie musiałem w ogóle oznaczać tych płytek, ponieważ w obu przełącznikach wszystkie płytki są identyczne. Natomiast zdarzają się takie przełączniki, że mamy przykładowo 4 albo 6 rodzajów płytek i każda z płytek jest inna. Wtedy nie można sobie pozwolić na pomylenie, bo wszystko zacznie działać według innych zasad niż w oryginale. Przed zamontowaniem oczywiście jeszcze wyprostuję wyprowadzenia, ponieważ po 2 wyprowadzenia na jednej i drugiej płytce były pozaginane, więc po zdemontowaniu są troszkę odkształcone, co później utrudnia włożenie takiego przełącznika na miejsce. O, pięknie wszystko pasuje. Nigdy podczas montażu ponownego nie zaginam wyprowadzeń. Po to fabryka zaginała te wyprowadzenia, żeby po prostu te przełączniki nie ruszały się podczas lutowania na fali, bo to już jest lutowane na automacie. Super. Tutaj są już zamontowane nowe kondensatory Nishikon. Prace nad tą płytką zakończone. Została już umyta stopnika, czyściutka, wymienione to, co miało być na niej wymienione i zasadniczo mogę zamknąć temat naprawy tej płytki oraz z nią połączonych elementów i przystąpić do walki z następną. Tutaj jest do wymiany kilka kondensatorów, konkretnie 4 elektrolity. Trzeba wymontować potencjometr głośności. Tu jest jeszcze taki przełącznik 3-pozycyjny, którego też trzeba wymontować i oczyścić. Tu jest jeszcze potencjometr balansu oraz taki przełącznik, który nie wiem do czego służy, bo wszystko i tak jest rozmontowane, też do rozbiórki i czyszczenia. Potencjometr Matsushita, przełącznik Alps. I znowu jakiś samolot lata nad moim niebem. Mieszkam bardzo blisko lotniska Okęcie i wiecznie mam tutaj bardzo duży ruch lotniczy nad głową. Tutaj jest taki pierścień zabezpieczający. Jakbym to określił, taka blaszka. Tą blaszkę trzeba zdjąć tutaj z tego czpienia, z osi. Po zdjęciu tej blaszki będzie można wyjąć poszczególne segmenty.
Inaczej nie ma możliwości otwarcia tego potencjometru. Zaraz się tym zajmę. Ale w międzyczasie jeszcze rozbiorę ten przełącznik. Najlepiej mi się wszystkie takie rzeczy, które wymagają spokoju, robi wieczorem, tak jak teraz. Jest tam dość już taka godzina, chyba około 22. Dlatego, że w ciągu dnia mam za dużo pytań i telefonów i ogólnie nie mogę się skupić na pewnych takich pracach, więc robię to, co można zrobić na szybko, czyli wymiana jakichś kondensatorków, czyszczenie, szorowanie sprzętu, prostsze zdecydowanie prace, natomiast takie na spokojnie to wieczorami. Trzeba tutaj zwrócić koniecznie uwagę, ponieważ mogą być różne blaszki z różnych stron lub w różnych miejscach ułożone. Chodzi o to, żeby wszystko złożyć tak jak w oryginale, żeby nie było później jakichś przekłamań. Tak wygląda ten przełącznik przed regeneracją. Myślę, że w tych skrajnych położeniach na pewno byłby jakiś niekontakt tutaj. Potencjometr rozmontowałem. Technologicznie jest to po prostu Rolls-Royce, jeśli chodzi o wykonanie tych potencjometrów. Matsushita. Pobija zapewne technologicznie na pewno firmy Alps, Noble i wiele innych, które w tym okresie jeszcze funkcjonowały i funkcjonują niektóre do dzisiaj. W standardowym potencjometrze jest laminat lub płytka ceramiczna i na tej płytce ceramicznej jest nadrukowany element oporowy z grafitu. Tutaj płytka z plastiku tworzy jeden duży monolit. Jest metodą wtryskową wykonana cała płytka i w tej płytce są zatopione złącza. Jak widać, to wszystko tworzy jednolitą praktycznie powierzchnię. Tak samo tutaj. Nie wiem, czy to jest grafit, czy to już tutaj zastosowano technologię plastiku przewodzącego, oporowego, tak jak się już dzisiaj stosuje w niektórych modelach potencjometrów. Cała kalibracja tego potencjometru polega na tym, że zostało tutaj wyfrezowane, nie wiem, czy już wtedy stosowano technologię laserową i w ten sposób są jakby powycinane jakieś tam fragmenty tej ścieżki oporowej, przez co ten potencjometr jest skalibrowany i ma niesamowitej klasy liniowość dzięki temu. Nawet te elementy srebrne w tym miejscu przewodzące są idealnie równiusieńkie z plastikiem. Nie ma ani jednego miejsca, żeby gdziekolwiek ten rysik zaczepił. Perfekcja wykonania. Jeszcze ciekawa rzecz. Ślizgi. Standardowo były to na przykład trzy cienkie blaszki w ślizgu, który porusza się po ścieżce oporowej. Tutaj jest taki zespół dziesiątek bardzo cieniusieńkich drucików, nawet nie chcę tego za bardzo dotykać, o, może widać troszeczkę, dziesiątki bardzo cieniusieńkich drucików stalowych, które są przygrzane do tego elementu mocującego. Czyli nie są to na przykład 3 takie blaszki jak w standardowym potencjometrze, tylko na przykład 40 drobnych drucików ze stali nierdzewnej. Po prostu wykonanie niesamowite, jeśli chodzi o technologię. Alps takiego czegoś nie dokonał. Nie ma po prostu. Przynajmniej nie spotkałem się, chyba że są jakieś potencjometry Alps stosowane w technologiach, nie wiem, wojskowych i tam coś takiego jest aktualnie robione, ale raczej aktualnie. A weźmy pod uwagę, że ten przedwzmacniacz jest chyba z 80 roku. I wtedy już Matsushita wykonywała takiej klasy elementy. Wszystko pracuje kompletnie na sucho. Tak naprawdę nie było sensu tego potencjometru rozbierać. Spróbuję wyczyścić, ponieważ tu są te elementy srebrne, a to już jest takie troszkę zanieczyszczone. Może to poprawi trochę wygląd. Niesamowita technologia jak na tamten okres. Jestem troszkę zszokowany jakością tego potencjometru. Standardowo potencjometr może mieć 10-15% tolerancji. Jakieś super potencjometry,
które są zrobione high-endowe, jakieś no, wyczesane, mają na przykład drabinka, i jest to drabinka, nie potencjometr regulowany liniowy, może mieć tolerancję 1%. Wyobraźcie sobie, że różnica pomiędzy wartością tego i tego wynosi około 0,1%. Pomiar pomiędzy na przykład lewym skrajnym i środkiem, czyli odczepem do loudnessu. 69,8 kg, 69,53 kg. I w drugą stronę 69,66, 69,70. No to teraz sobie wyobraźcie, ile ktoś musiał poświęcić w 80 roku czasu na to, żeby te potencjometry tak skalibrować, nacinając te wszystkie tutaj rowki. Nie wiem, ile taki potencjometr kosztował. Prawdopodobnie majątek, ale chyba przypomniałem sobie, w czym go widziałem. Podobny chyba był w Accuphase C240, ale nie jestem w stanie potwierdzić tego, bo już po prostu nie pamiętam, bo tego Accuphase'a robiłem ze 3 lata temu i tam coś takiego było zastosowane. Dla mnie to jest dzieło sztuki. Składam, jak widać, troszkę ładniejszy jest. Pracuję na sucho, absolutnie tu nie stosuję żadnego środka smarującego. Następna płytka gotowa. Płytka z potencjometrem głośności. I ciekawostka, znalazłem tutaj błąd, który powstał zapewne w fabryce. Fabryka źle wykonała obwód drukowany. A po czym to można zauważyć? Przede wszystkim po tym, że jest tu zrobiona zwora z drutu. Mamy tutaj dwa identyczne moduły, czyli o identycznym układzie ścieżek. W tym miejscu zauważyłem drucik. Ścieżka powinna iść tu do tego punktu, jest przecięta i jest poprowadzona w tym miejscu. Natomiast identyczne odbicie, tutaj jakby druga część, ścieżka idzie tu, dochodzi w tym miejscu i przesuwa się dalej. A według tego drugiego kanału powinna dojść do tego miejsca. Czyli widocznie jest to poprawka fabryczna tutaj zrobiona. Po prostu źle wyprodukowali obwód drukowany, zmontowali, nie opłacało się tego wyrzucać. Po prostu później przecinają ścieżkę i montują zworkę. To są takie błędy fabryczne. Poza tym wszystko idzie dobrze, jeśli chodzi o składanie Luxmana. Mam już też gotowe 4 moduły wewnętrzne. W sumie mamy ich 2, 4, 6, 8, 9. 4 są gotowe. Teoretycznie będę mógł je powoli zamontować, dlatego że żeby tego nie było aż tyle rozmontowane na kawałki. Frontu jak na razie nie mogę zmontować, dlatego że w większości tych modułów, jak wiecie, są przełączniki przesuwane na przedłużaczach. Więc myślę, że teraz czas pobawić się tutaj z tymi przełącznikami na panelu tylnym. Są tutaj, widzę, tak. Raz, 3 przełączniczki. Tu jest jeszcze przekaźnik sygnałowy, jakieś parę kondensatorków. To też trzeba będzie ten przekaźnik wymienić. Zapewne ma już zanieczyszczone styki.